W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o ucieczkach hitlerowskich zbrodniarzy do Ameryki Południowej po zakończeniu II wojny światowej. Dowiecie się, jak się to odbywało i kto pomagał im w tych ucieczkach. Dowiecie się również, dlaczego przez wiele lat nie byli oni ścigani za swoje zbrodnie. Jedenastego maja 1987 roku przed Sądem Miejskim w Lyonie był tłum dziennikarzy. Zaczynał się właśnie proces Klausa Barbiego, byłego szefa Gestapo w tym mieście. Barbie miał odpowiedzieć za deportację do obozów zagłady prawie 7,5 tysiąca Żydów, rozstrzelanie ponad 4 tysięcy francuskich cywili oraz torturowanie członków francuskiego ruchu oporu. Transmitowany przez media proces wywołał spore poruszenie opinii publicznej, zwłaszcza wtedy, gdy oskarżony zaczął opowiadać o tym, w jaki sposób po wojnie wydostał się z Europy i kto mu w tym pomógł. Ale jeszcze bardziej poruszające okazało się to, że o miejscu jego pobytu wiedzieli nie tylko Amerykanie, ale i nowe zachodnioniemieckie służby, dla których Barbie przez lata pracował. 4 lipca 1987 roku lyoński sąd skazał Barbiego na karę dożywocia. Sprawa nazistowskich zbrodniarzy, którzy po II wojnie światowej uciekli do Ameryki Południowej, przez wiele lat była okryta milczeniem. Wprawdzie od czasu Adolfa Eichmanna, którego w 1961 roku izraelski Mossad porwał z Argentyny i przywiózł do kraju, gdzie odbył się jego proces, wiedziano, że wielu z nich się tam ukrywa, ale nikt specjalnie nie nalegał na ich ściganie. Zimna wojna skutecznie hamowała zainteresowanie tym problemem. Dopiero proces Klausa Barbiego sprawił, że zaczęto zadawać pytania. Dlaczego tak wielu nazistów mieszka w Ameryce Południowej i kto im pomógł tam uciec? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do czasów, gdy II wojna światowa jeszcze trwała. W lecie 1944 roku grupa oficerów SS i Wehrmachtu, którzy przebywali w północnych Włoszech, nawiązała kontakt z Alanem Dullesem, szefem placówki amerykańskiego wywiadu w szwajcarskim Bernie. Przywódcą tej grupy był generał SS Karl Wolff, odpowiedzialny za zagładę włoskich Żydów, który rozpoczął z Dullesem negocjacje. Amerykanie opatrzyli je kryptonimem Wschód Słońca. Nie znamy wszystkich szczegółów tych negocjacji, ale pewne jest jedno, że obie strony zawarły wówczas ciche porozumienie. W zamian za współpracę z amerykańskim wywiadem Dulles obiecał Wolffowi ochronę jego ludzi po wojnie. Gdy ta się wreszcie zakończyła, Amerykanie starali się chronić ludzi Wolffa. W Bolzano, miasteczku w południowym Tyrolu, gdzie po kapitulacji III Rzeszy urzędował generał Wolff, po ulicach chodzili uzbrojeni SS-mani, wywołując oburzenie przybyłych amerykańskich żołnierzy. Do podobnych sytuacji dochodziło w innych miasteczkach Tyrolu Południowego. Gdy napisały o tym amerykańskie gazety, Dulles postanowił to ukrócić i nakazał aresztowanie Wolffa, który zareagował na ten fakt listem protestacyjnym, podkreślając w nim, że Dulles obiecał mu honorowe traktowanie. Dulles zbył ten list protestacyjny twierdzeniem, że Wolff powinien siedzieć cicho. Szef amerykańskiego wywiadu wybierał spośród ludzi Wolffa tych, którzy mogli być użyteczni w wojnie z komunistycznym blokiem, która miała nadejść.
Ich zbrodnicza przeszłość była bez znaczenia. Po zakończeniu II wojny światowej Tyrol Południowy stał się prawdziwą kryjówką dla nazistów. Przybywali tam z całych Niemiec. Punktem zbornym i tranzytowym był austriacki Innsbruck, skąd do Włoch prowadziło kilka tras przemytniczych. Jedna z nich wiodła z alpejskiego Nauders wzdłuż przełęczy Resia i rzeki Adygi, a potem przez Merano do Bolzano. Druga trasa wiodła z Innsbrucku przez Brenner do Vipiteno, a następnie wzdłuż Isarco do Bolzano. Przez uciekających nazistów używana była również trasa wiodąca przez Zillertal i Arntal do Bolzano. Nielegalne przekroczenie granicy odbywało się zazwyczaj nocą i przy pomocy okolicznych przemytników. Z Bolzano, Merano czy Vipiteno uciekający naziści wyposażeni już w odpowiednie dokumenty docierali do Genui, skąd przedostawali się do Argentyny lub innego kraju Ameryki Południowej. W Tyrolu Południowym panował dobry klimat dla hitlerowskich zbrodniarzy. Sprzyjała im nie tylko miejscowa ludność, ale także to, że w grudniu 1945 roku wycofano stamtąd alianckie wojska. Nie było też do końca jasne, czy Tyrol Południowy będzie należał do Włoch, czy też do Austrii. To wszystko sprawiało, że naziści czuli się tam w miarę bezpiecznie i bardzo często spędzali tam nawet po kilka lat, gromadząc w międzyczasie pieniądze i niezbędne dokumenty, aby następnie udać się do Ameryki Południowej. W ten właśnie sposób w Tyrolu Południowym przez wiele miesięcy przebywał Martin Bormann, szef kancelarii III Rzeszy, Erich Priebke, były szef gestapo w Rzymie, odpowiedzialny za rozstrzelanie włoskich cywili w rowach ardeatyńskich, Józef Mengele, główny lekarz obozowy w Auschwitz, a także wspomniany już Eichmann, główny architekt żydowskiej zagłady. W Tyrolu Południowym znajdowały się również filie biur wielu organizacji, które pomagały uciekającym z Europy nazistom. Najważniejszą z nich było powstałe w lecie 1944 roku w Rzymie Centralne Biuro do Spraw Niemców, którym kierował dr Willy Nix. Podjęło ono bliską współpracę z Kościołem. Szczególną rolę w tych kontaktach odgrywał austriacki biskup Alois Hudal z niemieckiego kolegium Santa Maria dell'Anima w Rzymie. Hudal jeszcze przed wojną sympatyzował z nazistami, dając temu wyraz w wielu publikacjach. W oparciu o włoskie klasztory Hudal zorganizował po wojnie siatkę przerzutową dla najbardziej poszukiwanych niemieckich zbrodniarzy. Z jego pomocy między innymi skorzystali Mengele, Eichmann, a także Franz Stangl, komendant obozów w Sobiborze i Treblince. W Rzymie działał również papieski komitet pomocy uchodźcom, w którym główną rolę odgrywali księża Ferdinando Baldelli i Giovanni Battista Montini, późniejszy papież Paweł VI. Z pomocy tego komitetu korzystali również poszukiwani naziści. Dla duchownych działających w tym komitecie naziści byli niewinni, a jeśli już wiedzieli o ich winach, to uznawali, że wykonywali jedynie rozkazy przełożonych. Kościelne instytucje wystawiły setki fałszywych zaświadczeń dla uciekających z Europy nazistów. Blisko współpracowały w tym zakresie z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, który również uczestniczył w tym procederze. Dzięki tym zaświadczeniom mogli oni udać się w dalszą podróż do Ameryki Południowej. O faktycznej roli Kościoła w tym procederze od początku wiedzieli Amerykanie. W maju 1947 roku Vincent LaVista, urzędnik amerykańskiej ambasady w Rzymie, w raporcie dla amerykańskiego Departamentu Stanu
przedstawił Watykan jako gigantyczną organizację wspierającą poszukiwanych nazistów. La Vista w swoim raporcie konstatował, że Watykan pomaga wszystkim nazistom, jeżeli tylko, jak to ujął, są nastawieni wrogo do komunizmu i przychylnie do Kościoła katolickiego. Ale raport La Visty został przemilczany przez amerykańskie władze. Było tak dlatego, że Amerykanie sami pomagali uciekającym z Europy nazistom. Ci ostatni z kolei nie mieli oporów przed tym, aby podejmować tajną współpracę z amerykańskimi służbami. Jej początkiem stała się wspomniana operacja Wschód Słońca. W trakcie tej operacji wielu poszukiwanych nazistów zostało celowo umieszczonych w obozach jenieckich na terenie północnych Włoch. To właśnie tam amerykańskie służby wywiadowcze werbowały ich do współpracy. Zazwyczaj wybierały do niej tych, którzy dysponowali wiedzą, która mogła być przydatna w walce ze Związkiem Sowieckim. Dla zakamuflowania tej współpracy zwerbowanym ułatwiano ucieczkę z obozu i nie prowadzono za nimi poszukiwań. Wszystko po to, aby dokonać ich przerzutu do Ameryki Południowej. Do tego celu amerykańskie służby wykorzystywały kanały przerzutowe utworzonej przez SS grupy operacyjnej Schloss Labers, która w czasie wojny zajmowała się fałszowaniem i kolportażem brytyjskich funtów. Modelowym przykładem ochrony niemieckich zbrodniarzy przez amerykańskie służby był wspomniany Klaus Barbie, który został agentem amerykańskiego korpusu kontrwywiadu CIC i nadano mu kryptonim Obiekt 66. Początkowo Barbie pracował w Europie, ale w grudniu 1950 roku amerykański kontrwywiad postanowił zmienić mu tożsamość i wysłał go do Ameryki Południowej. Jeden z raportów amerykańskiego kontrwywiadu mówi o tym tak. W 1951 roku z powodu francuskich i niemieckich prób aresztowania obiektu 66 przesiedlono go do Ameryki Południowej. Obiekt został zaopatrzony w dokumenty na nazwisko Klaus Altman i wysłany do Boliwii. Gdy w czasie procesu Barbiego ujawniono jego współpracę z amerykańskim kontrwywiadem, wybuchł skandal. Amerykanie, chcąc się z tego wytłumaczyć, uznali działania amerykańskiego kontrwywiadu za niezgodne z prawem i przeprosili Francuzów. Ale Barbie nie był wcale wyjątkiem. Z amerykańskimi służbami współpracowały setki niemieckich zbrodniarzy, którzy dzięki temu uniknęli odpowiedzialności. Było to również możliwe dzięki polityce, jaką prowadziły południowoamerykańskie kraje, które chciały skorzystać na upadku III Rzeszy. Szczególne zainteresowanie przejawiała tym Argentyna, rządzona przez populistycznego dyktatora Juana Perona, który postanowił zmodernizować swój kraj przy pomocy nazistowskich zbrodniarzy. To właśnie z tego powodu rząd Perona wysłał do Włoch swoich posłańców z zadaniem rekrutowania przebywających tam nazistowskich zbrodniarzy. Peron zawsze podziwiał III Rzeszę i niemieccy zbrodniarze mogli z tego czerpać wymierne korzyści, mając znaczący wpływ na politykę tego kraju. Jak szacuje niemiecki historyk Holger Medding, w latach 1946–1955 do Argentyny wyemigrowało ponad 66 tysięcy Niemców, wśród których było od 300 do 800 wysokich hitlerowskich dygnitarzy, w tym 50 zbrodniarzy wojennych. Ale nazistowscy zbrodniarze znajdowali schronienie także w Boliwii, Paragwaju, Urugwaju, Peru, Chile i Brazylii.
Tam również mieli oni spore wpływy i żyli spokojnie. Dopiero porwanie Eichmanna przez izraelski Mossad i jego proces w Jerozolimie sprawiły, że ten spokój został zakłócony. Tak czy inaczej, za przyzwoleniem Amerykanów, z pomocą Watykanu i przy wsparciu rządów krajów Ameryki Południowej, tysiące niemieckich zbrodniarzy uniknęło odpowiedzialności za swoje czyny, znajdując bezpieczne schronienie w Ameryce Południowej. Ta sprawa to jedna z najciemniejszych kart historii XX wieku. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego Żydzi uważają dzisiaj Polaków za kolaborantów Hitlera, współodpowiedzialnych za zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego tak jest i czemu to naprawdę służy. Ten film zatytułowałem Żydowscy kłamcy Holokaustu. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasom mojego kanału, Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie oraz Samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Samorząd Województwa Lubelskiego jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.